Studio Hexagon przedstawia. Przyjrzyjmy się komentarzom z poprzedniego materiału. Serduszko, tramwaj numer 7 super, to jeszcze lepsze. Masz super głos i sposób narracji. Widzisz, moja droga, tak właśnie brzmi głos zaświatów. Dobra robota, hrabio, twój głos został przy końcu zagłuszony podkładem. Czekam na kolejne opowieści. Widzisz, Doroto, czasem tak bywa, że mroczne siły nie chcą, abyście dowiedzieli się o nich wszystkiego. Wejdź na strych u moich dziadków na wsi. Gwarantuję, że grozi to śmiercią lub kalectwem. Dziadek, skądinąd poczciwy człowiek, naskładał tam pierdylion ton mebli i Bóg wie czego jeszcze, bo wszystko się przyda. I teraz strop ledwo dyszy. Wiesz co? Byłem, widziałem i uwierz mi, że te meble i Bóg wie co jeszcze, to nie wszystko, co tam się znajduje. Radosław Gryczka, zapowiedź. Czyta hrabia. Na początku na niebie pojawi się wyrwa. Rysa w rzeczywistości, która rozszerzy się, tworząc przejście. Brama prowadząca poza granice świata zostanie wyważona, a największy wróg, czarny nieprzyjaciel świata, po tysiącach lat zrzuci krępujące go łańcuchy i wedrze się do środka. Nieprzyjaciel zacznie od ciosu, który będzie znany każdemu, bo każdy go zobaczy, a serca śmiertelnych zlękną się tego widoku. W pierwszej godzinie nieprzyjaciel uderzy w złocistą gwiazdę, odwiecznego towarzysza, którego promienie były źródłem ciepła i życia. Przybędzie z całą mocą, zatapiając ostrze nienawiści w samym sercu życiodajnej kuli. Rozerwie słońce, własnymi szponami unicestwiając gwiazdę, która zgaśnie, a na ziemi zapanuje ciemność. Cienie zalęgną się we wszystkich krainach. Cały świat zostanie zrównany w mroku, a wtedy rozpocznie się początek końca. Czas ciemnych mocy i stali. Czas strachu i zgrzytania zębów. Nanga Nandus. Ostateczna bitwa. Kiedy świat zostanie już skąpany w ciemnościach, a nieprzyjaciel ogłosi swój zamiar i powrót, wtargnie on na ziemię. Zstąpi na nią z całą swoją mocą w deszczu ognia lejącego się z nieba. Spadnie na powierzchnię w towarzystwie grzmotów i błyskawic, a ziemia pod jego stopami zmieni się w czarny popiół, na którym nic już nigdy nie wyrośnie. Jego przybycie obwieszczą wulkany, które na jego rozkaz zaczną pluć ogniem, chcąc zasłonić ostatnie światła bladych gwiazd docierające jeszcze na świat. Ten sam ogień zniszczy ludzkie miasta i obróci w popiół wszystko, co wytworzyli ciężką pracą swoich rąk. Szklane wieże runą, a najwyższe góry spotka zagłada. W jego towarzystwie przybędą zastępy, dawno ukryci sojusznicy, skrywający się w mroku i ci, którzy swego czasu zostali razem z nim zesłani w niebyt. W pierwszej kolejności przybędą jego najwierniejsi generałowie na obszarach ziemi, zwani Ulgurami. Ogniste demony o wielkich ciałach i zawiniętych rogach, górujące nad innymi stworzeniami. Ich bicze będą bezlitosne i to właśnie oni najbardziej przyczynią się do przyszłych cierpień. Później przybędą pomniejsze demony o różnych formach, w tym też i te, które upodobniły się do monstrualnych pajęczaków. Najwyższy z tych, których nieprzyjaciel obrał przy zaraniu dziejów za generała, czarnoksiężnik, otworzy pieczarę na dnie świata, a lud księżycowy o bladych obliczach i żółtych oczach, który nigdy nie ujrzał światła gwiazdy, teraz, kiedy zagrożenie zostało zniszczone, odpowie na wezwanie swojego pana. Na koniec ujawni się ten, który przygotował świat na nadejście swego pana. Nekromanta, odziany w zbroję ze strachu i ciemności. On to wezwie nową armię. Na jego rozkaz opuszczą swoje groby pod ciepłymi piaskami. Przypominać będą psy na dwóch nogach. Ta armia plugawych stworów przyniesie kres świata ludzi. Armie pomaszerują na miasta i wsie.
paląc i grabiąc. Będą zabijać i gwałcić. Dopuszczą się czynów, na które rasa ludzka nie wymyśliła słów. Czarnoksiężnik wyciągnie ręce nad wodę, a wszystkie oceany i morza zmienią się. Woda przestanie być zdatna do picia, zmieni się w zielonkawą truciznę, która stanie się zdatna jedynie dla pomiotów wybudzonych spod piachu. Nekromanta pomaszeruje na południe, gdzie stopi lodowce, uwalniając ogniste jaszczury, potwory morskie i nienazwane bestie o wyglądzie tak odrażającym, że żaden człowiek nie znajdzie słów, by je opisać. Nastanie czas bestii i strzaskanych tarcz. Świat stanie się niegościnnym miejscem, pełnym niebezpieczeństw, przed którymi nie będzie ucieczki, a jego mieszkańcy będą cierpieć głód i choroby. Nadejdzie czas ognia i miecza. Czas, w którym ludzie stracą resztki odwagi, opuszczą przyjaciół, zerwą więzy braterstwa. Ich cywilizacja zakończy się, kiedy nie będą potrafili odróżnić dnia od nocy. Szczególne polowanie rozpocznie się na sprawiedliwych mężów, którzy skryją się w górach, które nazwą bastionem światła, bowiem tam jedynie docierać będzie ostatnie skąpe światło gwiazd. Stamtąd będą pełzać i kulić się, obawiając się o własne życie. Tam też uderzy nieprzyjaciel. Tam rozpocznie się ostateczna bitwa, ostatni akt ludzkiej historii. Nadejdzie najciemniejsza godzina. Jednak ludzkość nie stawi im czoła samotnie. Rozlegnie się dźwięk rogów i ogarnie całą ziemię. Stąpią z wysokości, przebijając się przez granatowe chmury. Przybyciu każdego z nich towarzyszyć będzie rozbłysk bladego, błękitnego światła. Te jasne punkty z nocnego nieba przybędą, wezwane do ostatecznego boju. Ci gwiezdni posłańcy przybiorą postać pięknych mężczyzn i kobiet o jasnych włosach i ostrych uszach. Przybędą w pełnych zbrojach, każde z nich z mieczem w ręku, a liczba ich będzie taka, ilu ludzi na ziemi. Każdemu przydzielono jedną osobę, zanim ludzie jeszcze pojawili się na świecie. Każdy gotowy oddać życie w obronie tego, komu został przeznaczony. Posłańcy rozpoczną nierówną walkę z siłami ciemności. Na ich czele stać będzie wojownik odziany w złoto i szkarłat. Będzie biło od niego światło, a Najwyższy przyda mu tyle mocy, że pajęcze demony szczezną, kiedy tylko się do niego zbliżą. Rycerz poprowadzi zastępy do walki o ludzkość. Stanie na czele, wypowiadając pojedynek dowódcy Ulgurów. Stoczą go na najwyższym szczycie, pośród ognia i lodu, obok ostatniego drzewa, którego nie pochłonął ogień. Ich walka będzie długa, a dopóki będzie się toczyła, siły ciemności będą miały przewagę. W końcu jednak rycerz zetnie plugawą bestię. Jej głowa oddzieli się od ciała, a miecz wojownika rozjaśni się białym światłem. Armia pokona demony i Ulgurów. Ich szable, wypełnione światłem, zadadzą śmierć pomiotom nieprzyjaciela, ożywieńcom, a żółtoocy oślepną na sam ich widok. Ale nawet oni nie będą w stanie stawić czoła bestiom wezwanym przez nekromantę, ani przełamać uroków czarnoksiężnika. Wtedy Najwyższy ześle najpotężniejszego sojusznika, Białą Królową, niewiastę z mieczem i kosturem. Piękna dama podniesie laskę, a ta wypełni światłem doliny i kotliny, oświetli góry i to, co z nich zostało. Będzie to pierwsze światło na ziemi od czasu rozpoczęcia bitwy. Ten niespodziewany blask osłabi siły nieprzyjaciela, które podejmą jednak nową walkę jeszcze zacieklej niż poprzednio, pełni nienawiści dla nowego zagrożenia. Biała Królowa zmierzy się z nekromantą. Ten, chociaż obdarzony wielką mocą, będzie musiał ustąpić jej światłu. Zostanie wypalony tak, jakby nigdy nie istniał, a wszystkie jego dzieła w służbie ciemności zostaną cofnięte. Tak Biała Królowa zada olbrzymi cios armii nieprzyjaciela. Niewiasta nie dożyje jednak końca chwalebnej walki.
Odda własne życie, powstrzymując czarnoksiężnika. Jej blask przyćmi jego cień, który opuści granice wszechświata, a jego ducha nikt z żywych nie zobaczy już na jego obszarze. Nigdy nie pomyśli, żeby do niego wrócić, lękając się potężnego światła, które od tej pory będzie zadawać mu ból i cierpienie. Rycerz natchniony przez Najwyższego stanie naprzeciw nieprzyjaciela. Ich ostrza zderzą się, a echo ich walki rozniesie się po całej planecie. Zacznie się ostatni akt bitwy. Nieprzyjaciel będzie górował nad rycerzem. Jego miecz zniszczy tarczę, jednak ostrze wojownika przyszyje jego czarne serce. Książę Ciemności upadnie, a wywoła to taką katastrofę, że nic i nikt nie pozostanie żywy na świecie. Ziemię nawiedzą wstrząsy i wybuchy wulkanów. Ogień strawi wszystko, a wtedy zapadnie cisza. Ziemia pozostanie jedynie bezgłośną kulą, dryfującą w pustym kosmosie, wyrwaną ze swojego naturalnego miejsca, pełną ciał poległych, o których nie będzie miał kto napisać pieśni. Wszystko będzie jedynie niezrozumiałą, cichą pustką, świadectwem epoki, która przeminęła. Nastał kres ery ludzi. Wtedy Najwyższy ześle ostatniego swojego posłańca. Panna, młoda, delikatna, zstąpi na udręczoną ziemię. Nada jej nowe imię, Shivanna. Będzie tańczyć, a drzewa i rośliny będą dla niej rosnąć. Ziemia znów zacznie rodzić owoce. Świat stanie się zielony. Wody popłyną, tak czyste jak nigdy do tej pory. Pojawi się pierwsze ptactwo i niezwykłe zwierzęta, podobne, ale różne od tych, które żyły tam wcześniej. Ruiny zapadną się, ciała rozłoży gleba, a po bitwie nie pozostanie ślad. Zatopione lądy wypłyną, góry zostaną odbudowane. Natura przebudzi się do życia. Z okruchów słońca Panna uczyni nową gwiazdę, błękitną i jaśniejszą. A kiedy wszystko to się dokona, Najwyższy przywróci wszystkich ludzi i wszystkich posłańców. Będą razem żyć w nowym, piękniejszym świecie, pozbawionym cienia i zakusów złych mocy. Będzie to Shivanna, która narodzi się po Nanga Nandus, ostatecznej bitwie. Nowy świat, który nie przeminie nigdy. Proroctwo zawarte w 7. tomie Księgi z Rew, autorstwa mędrca Dago z Suzy.